Czy zdarzyło ci się kiedyś stać w tak cichym pokoju, że słyszałeś bicie własnego serca? W tej absolutnej ciszy, kiedy świat na zewnątrz wydaje się zatrzymany, a jedynym dźwiękiem jest rytm twojego wnętrza, pojawia się niezwykłe uczucie. To chwila, w której jesteś sam ze swoimi myślami, bez rozpraszających bodźców, bez hałasu codzienności. W tej ciszy często pojawia się pytanie, czy ty tam jesteś? W chwilach straty lub niepewności szukamy odpowiedzi, ale często znajdujemy tylko więcej ciszy. To pytanie skierowane do czegoś większego niż my sami może wydawać się zawieszone w próżni bez odpowiedzi. Czasem czujemy się wtedy jeszcze bardziej samotni, jakby echo naszych myśli odbijało się od pustych ścian. Ta cisza może wydawać się opuszczeniem, wystawiając naszą wiarę na próbę i pozostawiając nas dryfujących. W takich chwilach łatwo zwątpić, poczuć się zagubionym, jakbyśmy unosili się bez celu po bezkresnym oceanie pytań. Jednak to właśnie wtedy, tej pozornej pustce, zaczyna się prawdziwa podróż w głąb siebie. A co, jeśli ta cisza nie jest brakiem, lecz zaproszeniem? Przestrzenią do wzrostu, do spojrzenia w głąb siebie i odkrycia nieoczekiwanej siły. Może to właśnie w tej ciszy rodzi się odwaga, by zadać najważniejsze pytania i usłyszeć odpowiedzi, które wcześniej były zagłuszone przez codzienny zgiełk. Być może ta cisza to gleba, w której zakorzenia się głębsza wiara. To miejsce, gdzie możemy pozwolić sobie na zwątpienie, ale też na nadzieję. W tej ciszy kiełkuje zrozumienie, że nie jesteśmy sami, nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą od razu. W ciszy nasze największe próby mogą stać się początkiem naszych najgłębszych, duchowych przełomów. To właśnie tam, gdzie panuje spokój i milczenie, rodzi się nowa siła, gotowa poprowadzić nas dalej, ku światłu i nadziei. Życie może przypominać labirynt, jednego dnia celowe, następnego zagubione we mgle. Gonimy za rozrywkami, mając nadzieję wypełnić pustkę, ale poczucie zagubienia pozostaje. Prawdziwy sens nie tkwi w osiągnięciach, ale w stawieniu czoła naszej pustce i przyznaniu, że potrzebujemy przewodnictwa. Ta pokora to pierwszy krok do znalezienia ścieżki niestworzonej przez nas samych. W ciszy otwieramy się na obecność gotową poprowadzić nas do domu. Kiedy brakuje nam słów, starożytne pisma oferują pocieszenie. W chwilach, gdy nasze serca są zranione, a myśli pełne niepokoju, sięgamy po mądrość, która przetrwała wieki. Te dawne słowa, zapisane na pożółkłych kartach, niosą ukojenie i nadzieję, nawet gdy świat wokół wydaje się nieprzyjazny. Psalm 34 mówi: wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, lecz Pan ze wszystkich go wyzwala. To nie jest obietnica życia bez trudności, lecz zapewnienie, że w każdej ciemności istnieje światło. Bóg nie obiecuje nam łatwej drogi, ale daje siłę, by przezwyciężać przeciwności i odnajdywać pokój pośród burz. Izajasz przypomina nam: nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, udzielę ci pomocy i podtrzymam cię. Te słowa są jak cichy szept w sercu, który rozprasza lęk i daje odwagę, by stawić czoła kolejnemu dniu. Jezus zaprasza: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a ja wam dam ukojenie. To zaproszenie do odpoczynku, do znalezienia schronienia w Jego obecności, gdy ciężar codzienności staje się zbyt wielki. Te słowa są kotwicami, przypomnieniami, że nie jesteśmy sami i że nadzieja zawsze była częścią ludzkiej historii. W chwilach zwątpienia mogą stać się naszym punktem oparcia, prowadząc nas ku spokojowi i ufności. To szepty prawdy, zapewniające nas, że jesteśmy widziani, znani i otoczeni troską. W tych starożytnych słowach odnajdujemy siłę, by iść dalej i pewność, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie jesteśmy opuszczeni. Oczekujemy Boga w dramatycznych wydarzeniach, ale często On jest odnajdywany w ciszy. Podobnie jak Eliasz, który usłyszał Boga nie w wietrze czy ogniu, lecz w delikatnym szepcie, uczymy się słuchać sercem. Obecność Boga jest w małych łaskach, życzliwym słowie, wewnętrznej odporności, chwili jasności. Cisza staje się świętą przestrzenią, wypełnioną podtrzymującą obecnością. Nawet gdy czujemy się samotni, jesteśmy objęci niewidzialną, bezwarunkową miłością. Kiedy brakuje słów, prosta modlitwa może zakotwiczyć duszę. Boże mój znajduje się w głębokiej ciszy, przestraszony ciszą wewnątrz mnie. Wołałem, ale słyszę tylko własne echo. Czuję się zagubiony. Moja nadzieja przygasła. Jednak wybieram wierzyć, że jesteś tutaj, że ta cisza to zaproszenie. Pomóż mi słuchać sercem, widzieć duszą i odnajdywać Twoją obecność w małych chwilach. Proszę o wystarczająco dużo światła na kolejny krok, wystarczająco dużo siły na dziś. Spoczywam w Twojej ciszy, ufając, że mnie trzymasz. Amen. Pragniemy pewności, ale życie jest nieprzewidywalne. Wiara nie polega na znajomości przyszłości, ale na zaufaniu przewodnikowi w podróży. Bóg obiecuje nie mapę, lecz siłę na dziś i obecność w burzy. Kiedy odpuszczamy kontrolę i żyjemy dniem dzisiejszym, pokój staje się możliwy. Nasze bezpieczeństwo nie tkwi w odpowiedziach, ale w wiedzy, kto idzie z nami. Jego obecność i pokój wystarczą na wszystko, co może przynieść dzisiejszy dzień. Ciemność może przypominać głęboką dolinę, w której każdy krok wydaje się niepewny, a cisza otula nas jak mgła. Jednak Psalm 23 przypomina nam: zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To nie tylko słowa otuchy, ale obietnica, że nawet w najgłębszym cieniu nie jesteśmy sami. Obecność pasterza jest aktywna i ochronna, prowadząc nas przez dolinę, a nie omijając ją. On idzie przed nami, czuwając nad każdym krokiem, gotów podnieść nas, gdy upadniemy, i dodać odwagi, gdy ogarnia nas lęk. Nasze cierpienie nie jest bezcelowe, jest częścią podróży nadzorowanej przez miłość. Każda łza, każdy trudny moment staje się okazją do wzrostu i zaufania, bo nawet w ciemności rodzi się nadzieja. Nawet w ciszy pasterz idzie obok nas. Jego obecność jest subtelna, lecz nieustanna towarzyszy nam w chwilach zwątpienia i daje siłę, gdy brakuje słów. Nadzieja to nie brak ciemności, ale obecność pasterza w niej. To światło, które rozprasza mrok, i pewność, że nawet najdłuższa noc ustępuje porankowi. Dolina otwiera się na światło i pokój, a cisza staje się zaufaniem.
W tej podróży uczymy się, że prawdziwy pokój nie zależy od okoliczności, lecz od obecności, która nas prowadzi. Nie idziemy sami. Kochająca obecność prowadzi nas ku odpoczynkowi i odnowie, dając nam siłę, by iść dalej, nawet gdy droga wydaje się trudna.